Świat nie jest łatwym miejscem do życia. O ile w ogóle można tu mówić o życiu. To jedna wielka, czarna, lodowa kostnica. Kiedy spadły pierwsze ładunki, pomyślałem: oho, ktoś wreszcie oparł się o duży czerwony przycisk i domino się posypało. Krzyknąłem na żonę, porwałem małą na ręce i zbiegliśmy do naszego przydomowego schronu przetrwania. Pieprzonego samczego kurwidołka, jak nazywała go moja żona, spoglądając z politowaniem na rzędy lśniących siekier i stosy konserw, które gromadziłem. No proszę, śmiejcie się teraz wszyscy, którzy prepersów mieliście za nieszkodliwych, ale wariatów. Pokażę wam środkowy palec za moich pancernych drzwi. W ciągu następnych dni bombardowanie się nie powtórzyło. Siedzieliśmy jednak w schronie, nasłuchując wiadomości. Okazało się, że o przycisk nikt się nie oparł, a przynajmniej nikt na Ziemi. Obiekty, które zasypały powierzchnię naszej planety, najwyraźniej były pozaziemskiego pochodzenia, informowano. Nie chciałem wierzyć w takie bajki. Przekonywałem sam siebie, że jest jakieś rozsądne wytłumaczenie. Czujniki nie wykazywały zagrożenia. Promieniowanie, skład powietrza, temperatura, wilgotność – wszystko było we względnej normie. To uśpiło moją czujność. Niepokoił mnie jedynie panujący na zewnątrz ciągły zmierzch. Niebo ledwie jaśniało przez parę godzin, a potem znów zapadał zmrok. Nie umiałem tego wyjaśnić. Tłumaczyłem sobie, że to pewnie jakiś pył, dym, jak po wybuchu wulkanu. Za to porządnie wystraszył mnie zanik transmisji radiowej. Radio trzeciego dnia zamilkło bez ostrzeżenia. Po tygodniu bezczynnego siedzenia postanowiłem sprawdzić, co dzieje się na zewnątrz. Może siedzimy tu bez sensu. Całowałem dziewczyny, na wszelki wypadek nałożyłem kombinezon i maskę i przez szparę w uchylonych drzwiach wysunąłem się na zewnątrz. Z początku wszystko wydawało się normalne, tylko okolica jakaś taka pusta. Ani żywej duszy, żadnych zwierząt, żadnych świateł. Szedłem w kierunku ratusza. Jeśli ktoś oprócz nas żyje, to właśnie tam spodziewałem się zastać jakiś punkt zarządzania kryzysowego, zaczerpnąć jakieś wiadomości. Nie wyobrazicie sobie mojego zdumienia, kiedy zamiast ratusza zastałem bezkształtną piramidę. Przypominała wieżę ulaną z wymieszanego z morską wodą piasku albo jaskiniowy stalagmit. A zamiast jasnej tarczy zegara, krwistą czerwienią płonął wielościenny kryształ. Unoszący się z niego opar spływał długą kaskadą w dół do ulicy. Tam rozlewał się w cieniste bajoro, a w dymie coś się poruszało. Początkowo myślałem, że to człowiek, jednak po chwili zdałem sobie sprawę, że jak na istotę ludzką ma trochę zbyt wiele kończyn, zbyt nagłe ruchy. Rzucał się na boki jak nękany epilepsją. Przerażony zgasiłem latarkę i po ciemku, potykając się co kilka kroków, biegiem rzuciłem się w stronę bunkra. Pędziłem co tchu, bojąc się nawet obejrzeć za siebie. Dobiegając do schronu, zdałem sobie sprawę, że coś jest nie tak. Już z oddali zobaczyłem poblask światła. Ale jak? Dlaczego? Dopadłem do drzwi. Były otwarte! Wpadłem jak burza do niewielkiego wnętrza. Nie było ich. Zniknęły. Nie było moich kobiet, rozumiecie? Nie było ich! Od tamtego dnia minęło kilka lat. Nie odnalazłem ich. Jednak okrzepłem, stwardniałem. Inaczej się nie da. Inaczej człowiek zwariuje. Jak co roku na Boże Narodzenie szukam drzewka. Coraz trudniej, coraz mniej ich żywych zostało. Ubieram w świecidełka, jakie znajduję w opuszczonych marketach. Potem siadam, wpatruję się w błyszczące światełka, trzymam za rękę kochaną żonę i przyciskam do piersi moją małą Lilię. Trwam tak, dopóki błyski